Siema. Dzisiaj pokażę, jak wyglądają wyniki po zamontowaniu pinów stalowych o różnej długości. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym podziękować na początku mojemu przyjacielowi Juanowi Ricardo Garcii za wsparcie mojego kanału. W tamtym tygodniu były święta wielkanocne w Polsce i zawsze podczas tych świąt Zajączek przynosi prezenty. U Ciebie też był Zajączek z Polski, ale zostawił prezenty dla Ciebie u mnie, nie wiem dlaczego. Zostawił mi komplet sprężyn do rewolweru HDR 50, jest ich tutaj 5. Uniwersalny laser do zamontowania na szynę. Jest otwarty, ale użyłem go tylko raz, żeby sprawdzić, czy po prostu działa, czy nie muszę go wrócić do dostawcy. Przyniósł też dla Ciebie jednego pina, krótszego o 1 mm, czyli 8 mm, również do rewolweru HDR 50. I koszulkę, jak będziesz grabił liście na działce albo tam przy domu w ogrodzie, to nie będziesz musiał swoich ciuchów wchodzić. Także Juan, to jest dla Ciebie. Napisz mi proszę w prywatnej wiadomości na Facebooku adres, pod który Zajączek ma to wysłać. A wracając do tematu, to tak jak już wspomniałem, wyniki podczas pomiarów chronometrami X-Radar wywołały u mnie mieszane uczucia. Także próbowałem to zweryfikować dodatkowo na dwóch chronometrach innego typu, które posiadam. Jeden jest to AC6000, drugi jest to RH2. Wyniki z tych obu chronometrów były praktycznie jednakowe. Może nie jednakowe, ale bardzo zbliżone. Ale ze względu na to, że chronometrem AC6000 bardzo ciężko się mierzy moc rewolweru, ponieważ jest bardzo czuły na gaz i wyniki mogą być oszukane. Trzeba strzelać po prostu tak z okolicy 1 metra. A jest to bardzo uciążliwe, bo mam problem, żeby trafić w otwór. Jeden chronometr już tam kilka miesięcy temu rozwaliłem, dostał parę strzałów i przestał po prostu działać i wewnątrz coś lata, ale nie rozkładałem jeszcze, nie sprawdzałem, czy uda mi się go naprawić. Ten chronometr jeszcze działa, ale też już słychać, że swoje ciosy otrzymał. Także na tym sprawdziłem tylko mocy na oryginalnych ustawieniach, czyli z aluminiowym pinem i z blokiem zaworu, żeby zobaczyć, jak wyjdą wyniki. Możecie je zobaczyć gdzieś tu albo tu. Następnie zrezygnowałem z dalszych pomiarów, bo było to dość już niebezpieczne dla chronometru oczywiście. Także zweryfikowałem to jeszcze właśnie tym chronometrem RH2. Jest on wygodniejszy, też ma tendencję do wyłapywania gazu, ale przód można zakryć specjalną tarczą wykonaną po prostu z kartki, albo zachować po prostu dystans powyżej 80, tak koło metra już jest ok, koło metra już nie łapie wyników z gazu i wyniki z tego chronometru i z tego chronometru były bardzo zbliżone, ale za to o 3 joule różniły się od wyników uzyskanych na X-radarze. Dlatego postanowiłem, że wszystkie testy wykonam na tym radarze, na tym chronometrze, ze względu, że tak, oryginalne ustawienia pokazały wyniki zbliżone do tego, co podaje producent, chociaż nie wiem, na jakiej amunicji producent testował, określał moc tego rewolweru. I tak jak tutaj gdzieś widzicie na górze, na tym chronometrze najniższy wynik, jaki udało się uzyskać, było to 9,47 Joula, najwyższy było to 13,47, a średni wynik z 6 strzałów na nowej ampułce CO2 wyniósł 11,37 Joula, czyli gdzieś tam jest blisko tego, co podaje producent. Chociaż różnica między strzałami wyniosła między najsłabszym a najmocniejszym 4 Joule.
Na tym chronometrze, tylko po prostu zapomniałem, już mierzyłem to na sam koniec już moich testów, a na testy spędziłem prawie cały dzień. Zużyłem kilkadziesiąt ampułek CO2, bo z każdej ampułki wykonywałem tylko 6 strzałów i na tej ostatniej już co mi została w rewolwerze, po prostu już nie chciałem marnować kolejnego naboju CO2. Wykonałem pomiar. To wyniki wyniosły od 11,6 Joule do 8,40 Joule, od 12,99 Joule do 8,40 Joule. Średni wynik był 11,16 Joule, czyli 11,16 średnio, 11,37, aczkolwiek te trzy ostatnie strzały bodajże, tutaj to widzicie, były już praktycznie na końcówce gazu, był to już trzeci magazynek wystrzelony, ale patrząc na te pierwsze strzały stwierdziłem, że ten chronometr do tych pomiarów będzie najlepszy, najbardziej dokładny. Trzeba pamiętać też, że te wartości wszystkie, które są pokazane z chronometru, to nie należy ich przyjmować jako pewnik, powiedzmy traktujmy je jako wartości orientacyjne, bo im więcej robię testów, tym bardziej jestem przekonany, że jakość amunicji, ampułek CO2, oświetlenie, temperatura, dystans, kąt nawet pochylenia rewolweru w stosunku do chronometru, to wszystko ma znaczenie i mogą być przekłamania, takie średnie przekłamania, jakie wychodzą na jakimkolwiek z tych chronometrów, to zawsze większe jest przekłamanie na plus, czyli ja przyjąłem z takiej widełki, że powiedzmy jest od -1 do +2, to jest ta tolerancja Joule'a, to jest ta tolerancja, którą gdzieś tam trzeba uwzględnić, czy jest to realny wynik osiągany z tym rewolwerem, nie mogę powiedzieć na 100%. Ok, czas na temat tego odcinka. Tematem odcinka jest to, że chcę Wam pokazać wyniki, jakie osiągałem bez bloków zawodu, zmieniając tylko długość pinów. Są dosyć takie ciekawe nawet. Piny, jakie tutaj posiadam, różnią się długością. Najkrótszy z pinów ma 6 mm, kolejny ma 7 mm, kolejny ma 8 i ostatni jest oryginalnych rozmiarów, czyli tak jakby tylko, że wykonany ze stali, tak jak te pozostałe piny, czyli są troszeczkę cięższe od pina oryginalnego, który jest wykonany z aluminium. Ale jaki jest plus pina wykonanego ze stali, że możecie go po prostu wkręcać, wykręcać ile razy chcecie, bez obawy o jego uszkodzenie. Na pewno, gdy chcecie strzelać z wyciągniętym blokiem zawodu, ten pin będzie bardziej odpowiedni, bo stal wiadomo jest zawsze mocniejsza niż aluminium. Nie wiem jak ten pin aluminiowy by się zachował po 100, 200, 500 czy większej ilości strzałów. Problem jaki jest wykręcając go, to jest tak naprawdę kilka problemów. Wiadomo, ten pin jest wkręcony na kleju. I szkoda, że tutaj mam już pina przygotowanego do wykręcenia, nieuszkodzonego, ale pin wygląda dokładnie tak samo jak te piny, które tutaj posiadam, stalowe. Przed odkręceniem ważna rzecz, żeby podgrzać klej, praktycznie ten klej trzeba całkowicie wypalić, następnie zaczekać aż pin ostygnie, to jest bardzo ważne, bo wiadomo aluminium pin się nagrzewa cały, jest wtedy bardzo miękki i bardzo łatwo uszkodzić jest powiedzmy miejsce, w które wkładamy śrubokręt. Ten widać jak jest uszkodzony, jest już niemożliwy do wykręcenia. Można to, nie wziąłem, ale można to nasadką 5,5 mm długą spróbować włożyć i przekręcić, ale tak średnio działa. Raz działa, raz nie działa, zależy jak mocno już tam pin jest przetarty.
Na stalowym jest to troszeczkę łatwiej, bo możemy mocniej docisnąć i przekręcić. Na aluminiowym po prostu powstaje rysa i też czasami ta nasadka nie działa. Takim już ekstremalnym sposobem jest rozwiercenie delikatnie małym wiertłem, jedynką 1-2 mm gwintu, ale jest ryzyko znowu uszkodzenia gwintu, który znajduje się w tłoczku, także w taki średni sposób. O pinach jeszcze zrobię osobny odcinek, pokażę też takie kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, ale to już nie dzisiaj. Także lepszy pin na pewno jest pin stalowy. Nie sprawdzałem jeszcze wagi, jaką różnicę robi waga, bo może też mieć wpływ na osiągane wyniki, ale to też pokażę w odcinku dotyczącym samych już pinów. Także dzisiaj już nie będę o tym mówił. Sprawdźmy teraz, jak to wyglądało, jak wyglądały wyniki na chronometrze RH2. Strzelałem tak z dystansu około metra przy użyciu tarczy, która dodatkowo zabezpieczała przed tym, żeby nie mierzyć gazu. Ok, teraz to, co Was interesuje pewnie najbardziej, czyli macie rewolwer HDR-50, wyciągacie blok zaworu, nie robicie nic absolutnie więcej i po prostu nabijacie i strzelacie, nie? Także wyniki, jakie ja osiągnąłem, to zobaczcie. Pin aluminiowy, oryginalny. Koniec. Tak jak już widzieliście, wyniki jakie osiągnąłem średnio wyniosły 24,60 Joule, najniższy wynik wyniósł 21,58, najwyższy 30,50 Joule, także ten rozdział pomiędzy tymi poszczególnymi strzałami jest dość znaczny, bo to jest aż 9 Joule. Może to stawiać kłopot, jeżeli chcecie się nauczyć tego rewolweru, na przykład strzelając do tarczy, to wtedy wiadomo, chodzi o celność, o dokładność, to te spadki, wzrost mocy może powodować kłopot po prostu z poprawnym wycelowaniem w cel, ale za to jak będziecie strzelać do celów na destrukcję, czyli tam jakichś butelek, szklanek, paneli, desek, czegokolwiek, co tam sobie ustawicie, tam z 5-7 metrów, to nie powinno już być problemem. Wiadomo, im mocniej, tym lepiej. Lepszy efekt, ale tak mówiłem wcześniej, już może mieć to zwiększenie mocy może mieć negatywny wpływ na pina aluminiowego. Może dojść tam, może dojść do jakichś szkód. Także no moim zdaniem lepiej się zaopatrzyć w pin stalowy. Następny pin, jaki sprawdziłem, jest to pin o długości 8 mm. Zobaczcie wyniki. Pin 8 mm. Koniec. Bo tak jak już widzieliście, średnia moc była tak powiedzmy o 2 Joule większa niż na pinie aluminiowym. Wyniosła ona 26,46 Joule. Najniższa wartość wyniosła 22,77. Najwyższa wartość podobnie jak przy pinie aluminiowym 30,47 Joule. I również tutaj też jest kłopot. Ten sam kłopot, który dotyczył pina aluminiowego, czyli ten rozrzut mocy pomiędzy poszczególnymi strzałami wyniósł aż ponad 7 Joule, dokładnie 7,70 Joule.
Także w tym wypadku również strzelając do tarczy może być to kłopotliwe, do destrukcji czy tam do jakiejś samoobrony na przykład, to raczej nie będzie sprawiało kłopotu i stalowy pin zapewni to, że na pewno nic nam się tutaj nie ułamie, nie zerwie i nie wyrządzimy żadnych szkód w rewolwerze na przykład. Kolejny test jaki zrobiłem, to sprawdziłem pina o długości 7 mm, czyli tak naprawdę to już jest pin o 2 mm krótszy od pina, który jest montowany oryginalnie w korze aluminiowy. Tutaj wyniki na gazie Crossman. Do tych wcześniejszych pomiarów też używałem ampułek CO2 Crossmana. Zobaczcie wyniki. Pin 7 mm. Tutaj średnia moc, zmierzona moc wyniosła już tak no, około 4-5 Joule mniej, ale za to, bo wyniosła 90-83, najniższa wyniosła, to jest warto zapamiętać, 18,61, najwyższa 20,67, czyli ten rozdział, skok mocy pomiędzy poszczególnymi strzałami wyniósł tylko w okolicy 2 Joule, to już bardzo fajny wynik, nawet lepszy niż na aluminiowym pinie i z blokiem zaworu, także super, czyli w tym wypadku już ta nasza celność też powinna być lepsza do tarczy, łatwiej nam będzie się nauczyć tego rewolweru i go po prostu wyczuć. Ale chciałem właśnie sprawdzić to jeszcze ze względu na to, że ta moc była tako znacznie słabsza, mniejsza niż w dwóch poprzednich przypadkach. Sprawdziłem to jeszcze raz, ale tym razem użyłem ampułek gazu ASG, zobaczcie. Pin 7 mm, ampułka z gazem CO2 ASG. Koniec. Tak widzieliście, tak za zbytnio różnicy nie ma. Jeżeli chodzi o średnią zmierzoną moc, wyniosła ona 20,45 Joule, najniższa wyniosła 17,88, najwyższa 22,76, ale ten rozdział pomiędzy poszczególnymi strzałami wyniósł już prawie 5 Joule, 4,88, czyli przyjmując, że wszystko było wszystko w rewolwerze, wszystkie elementy były te same, amunicja była z tego samego pudełka i też jeszcze nie była nigdy używana i zmienił się tylko gaz, także tutaj jest znowu szansa, że jakość po prostu ampułek CO2 też ma znaczenie, no i to takie nawet nie małe, nie? Bo to jest ponad 2 Joule, nie? Nie wiem co o tym myśleć, pokazuję po prostu to co mi wyszło. Każdy wynik tak naprawdę sprawdzałem, każde ustawienie tak naprawdę sprawdzałem po 3 razy, czasami jak nie dawało mi coś spokoju to nawet więcej. Te wyniki, które tutaj pokazuję, to są te takie moim zdaniem najbliżej prawdy, są gdzieś tam pośrodku tych wyników, które osiągałem. I na sam koniec sprawdziłem jeszcze pina o długości
6 mm, czyli już o 3 mm krótszego niż pin aluminiowy. Zobaczcie wyniki. Pin 6 mm, gaz Crossman. Tak jak już widzieliście, wyniki na pinie 6 mm są bardzo zbliżone do wyników, jeżeli chodzi o średni pomiar z 6 strzałów, są bardzo zbliżone do tych osiągniętych na pinie 7, o długości 7 mm. Średnia moc wyniosła 20,63 Joule, najniższa wyniosła 18,32, najwyższa 23,78. No ale rozdział pomiędzy mocy, różnica mocy pomiędzy poszczególnymi strzałami wzrosła znowu o 1 Joule, czyli wyniosła już tam w okolicach 5,5 Joule. I to jakby się potwierdzało, bo w kolejnym teście wyszło mi tam 5,1 Joule, a w jeszcze kolejnym teście wyszło mi w okolicach 6 Joule. Do tego pokazuję te wyniki, które pokazały średnią 5,5 Joule. Mam nadzieję, że te wyniki, które przed chwilą widzieliście, pozwolą Wam w jakiś sposób zobrazować sobie, co się dzieje, gdy wyciągniecie blok zaworu i następnie bawicie się na przykład tylko wymianą pinów. Wiadomo, że jak chcecie to sprawdzić, a na przykład nie macie chronometru, to najlepszym sposobem, ja też tak często bardzo robię, jest to bardzo fajny sposób moim zdaniem, jest to przygotowanie kilka warstw kartonów po prostu, wykonanie 6 próbnych strzałów na nowej ampułce CO2 do tych kartonów, następnie wymiana na przykład pina, czy tam wyciągnięcie bloku zaworu, wymiana ampułki i znowu wykonanie 6 strzałów i po prostu porównać ilość przestrzelonych kartonów, nie? To jest najlepszy sposób. Wtedy nie macie na przykład tam odniesienia do wartości wyrażonych cyferkami, ale liczy się wiadomo efekt, a żeby zweryfikować efekt, kartony są w zupełności wystarczające. Także nie trzeba inwestować pieniędzy w chronometry. No cóż, ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Juan, pamiętaj, że był u Ciebie zajączek. Miłego weekendu. Hej.